Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa SL63 AMG. Popatrzcie na to cudo. Mercedes wreszcie wziął sobie do serca opinię o poprzedniej generacji i stworzył auto, które wygląda kapitalnie. Poprzednia generacja, o kodowym oznaczeniu R231, nie była hitem i wyglądała jak R230, czyli jeszcze wcześniejsza generacja, ale z takim bodykitem. I w sumie tak było, bo jak rozkodujemy sobie winy R230 oraz R231, to zobaczymy, że te samochody były bardzo podobne. Ale z tym już koniec. Nowy SL, który dostał kodowe oznaczenie R232, jest autem stworzonym zupełnie od podstaw i tak też wygląda. Swoją drogą, poprzednia generacja nie była hitem pewnie przez swoich braci, bo klient Mercedesa miał do wyboru dwa inne genialne auta z otwieranym dachem, czyli luksusową S-klasę Cabrio oraz supersportowego AMG GT-C. A SL miał być czymś w środku, ale wydając worek pieniędzy, ludzie jednak wybierali inne modele i w sumie trochę im się nie dziwię. Teraz to już możliwe nie będzie, bo innych modeli nie ma i SL jest jedynym tak mocnym, luksusowym i tak dobrze wyglądającym kabrioletem w gamie. W ogóle SL moim zdaniem jest teraz najlepiej wyglądającym Mercedesem, poza oczywiście kanciastą G-klasą. Jeden z widzów świetnie podsumował stylistykę większości nowych Mercedesów, stwierdzając, że wyglądają jak bryła normalnego samochodu zrobiona z czekolady, po czym została wystawiona na słońce i część spłynęła. Coś w tym jest. Na szczęście SL ma w sobie dużo zadziorności. No i najważniejsze, można otworzyć dach. Dach otwiera się w około 15 sekund i można to zrobić z kluczyka lub z kabiny. No i tu dochodzimy do chyba najbardziej bezsensownej rzeczy w tym samochodzie, bowiem dach otwieramy za pomocą wirtualnego suwaka na ekranie. I co gorsza, przez te 15 sekund musimy trzymać ten paluch na tym ekranie. A żeby było jeszcze gorzej, to czasami ekran nie reagował na dotyk i dach nie chciał się otworzyć albo zamknąć. I pomyślcie sobie teraz, że właśnie złapał was mega deszcz, a wy tak siedzicie w środku, mokniecie i próbujecie smyrać po tym biednym ekranie, który nie chce z wami współpracować. To jest dramat. Ale jak już dach zadziała, to auto wygląda jeszcze lepiej. No i z tyłu można otworzyć ogromny spoiler. SL zawsze miał świetną linię boczną i nie inaczej jest teraz. Chociaż mam dwie uwagi. Po pierwsze, auto ma gigantyczne koła, bo aż 21 cali i to o szerokości 305 mm z tyłu, przez co samochód wydaje się jeszcze mniejszy niż jest w rzeczywistości, nieco jak taka zabawka. A druga sprawa, to tutaj fotel kierowcy i pasażera jest jakby bardziej centralnie zamontowany, a w poprzednich SL-ach siedziało się niemal na tylnej osi. Dodatkowo w tej generacji mamy tylko wersję ze szmacianym dachem. Nie ma możliwości zamówienia hardtopu. Aha, i co do kół, to w podstawie są 20-calowe, ja miałem opcjonalne 21 za 15 000 złotych ekstra. To co mi się nie podoba, to te boczne atrapy, to powinien Mercedes sobie darować. Wydechy, klasycznie jak to w AMG, są schowane za rurami zamontowanymi do zderzaka. Czyli zderzak ma takie kanciaste otwory, które nie są połączone z wydechami, bo te są głębiej i dalej widać okrągłe końcówki. Ale lepsze to niż atrapy. No i uwierzcie mi, ten wydech brzmi jak szatan. Ach, ale później posłuchamy tej syfonii więcej. Teraz sprawdźmy bagażnik. A ten może być mały albo bardzo mały. Normalna pojemność bagażnika to 240 litrów, ale tylko wtedy jak mamy zamknięty dach. Wtedy możemy elektrycznie złożyć to miejsce, w którym chowa się w bagażniku dach i zwiększyć pojemność bagażnika. Bo jak latamy z otwartym dachem, do dyspozycji mamy tylko 214 litrów. Pod podłogą jest jeszcze mały schowek, gdzie można upchać zestaw naprawczy, szczotkę do odśnieżania, czy na przykład ładnie zapakowany windstop. W ogóle ten windstop jest bardzo fajny, jest dziecinnie prosty do zakładania i dobrze się sprawdza. Lekki, łatwy w montażu i mały po złożeniu. To mi się podoba. To co? Pora usiąść z tyłu? Tak. SL ma miejsca z tyłu, ale tak naprawdę jest to miejsce awaryjne, bo zwyczajnie jest tam za mało miejsca. Dorosła osoba z zamkniętym dachem nie ma szans, żeby tam weszła, a z otwartym, no od wiatru urwie nam pewnie głowę. Co innego dzieci, da się je wcisnąć, ale albo nie mogą mieć nóg, albo kierowca i pasażer muszą mieć tak z 1,50 m wzrostu i wtedy podsuną fotele swoje przednie maksymalnie do przodu. Ja zamontowałem dwa foteliki z tyłu, ale nie byłem w stanie przejechać więcej niż 5 km, bo kolanami wbiłem się w kolumnę kierownicy. Miejsce z tyłu jest idealne na bagaż, albo na przykład na rakiety do tenisa, czy być może kije do golfa. Chociaż nie,
Kije do golfa mogą się nie zmieścić. No dobra, no to niech to będą kije do minigolfa. Pora więc na fotel z przodu. Fotel oczywiście jest w pełni elektryczny, wygodny, na którym niestety nieco skóra odstaje pod tyłkiem. Ale pozycja jest świetna, siedzimy nisko, jak na sportowy samochód przystało. Ale jak ktoś chce siedzieć jeszcze wygodniej i jeszcze bardziej rasowo, to w opcji można wybrać te oto wspaniałe stołki za 11 000 złotych ekstra. No wyglądają obłędnie. Szkoda tylko, że to wnętrze już nie jest takie obłędne. To znaczy, wygląda bardzo dobrze, nowocześnie, błyszcząco i świecąco, ale brakuje mi moim zdaniem nieco klasyki i elegancji. Podobnie jak na przykład w C-klasie mamy teraz wielki ekran, który jest zamontowany pionowo i co ważne, nie wystaje on na górze deski, tylko jest na jej środku. I ma on też bardzo ciekawą funkcję, jaką jest zmiana kąta pochylenia ekranu, tak żeby podczas jazdy z otwartym dachem zawsze był obraz widoczny. Dobry pomysł, ale znowu słabe wykonanie. Bo żeby zmienić kąt, to trzeba smyrać palcem po ekranie. Tylko jak mamy to zrobić, skoro już zauważyliśmy, że nic nie widzimy na ekranie? Rozumiecie mnie, prawda? Zmiana kąta ekranu, na którym nic nie widzimy przez słońce, odbywa się na tym ekranie, na którym nic nie widzimy. Świetnie pomyślane. A żeby tego było mało, to ekran czasami potrafi się zawiesić i nic nie wyświetlić na środku. Super! Ale jak ekran się już odwiesi, to wszystko działa bardzo ładnie. Ekran super reaguje na dotyk, ma świetne grafiki i bardzo płynnie oraz szybko działa. Obsługujemy wszystko za pomocą dotyku na ekranie, albo z poziomu małych, niewygodnych touchpadów na kierownicy, lub głosowo. I to ostatnie jednak działa wciąż bardzo wolno. Hej Mercedes, Słucham. zimno mi. Podwyższam temperaturę do 20,5 stopnia. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają dużo motywów i możliwości personalizacji i mogą być albo kosmiczne, albo takie w miarę klasyczne. No i to mi się podoba. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tak samo jak podobają mi się te pokrętła na kierownicy, które można dowolnie konfigurować i ustawić. I to jest naprawdę świetne, bo szybko możemy na przykład wyłączyć trakcję, otworzyć klapki od wydechu, czy usztywnić zawieszenie. I tych opcji jest naprawdę mnóstwo, bo samochód ma aż 7 różnych trybów jazdy, w tym jeden ukryty, jeszcze w czeluściach menu nazywa się trybem torowym. Dopiero wtedy, w tym trybie torowym, wyłączają się wszystkie systemy bezpieczeństwa i można wykorzystać z tego auta 100% możliwości. To sprawdźmy w takim razie, ile procent dał z siebie Mercedes przy materiałach i spasowaniu. No takie mocne 40%. Niestety dużo elementów lekko skrzypi, pojawiło się piano black, a podczas jazdy przy tak 90-100 km na godzinę słychać duże świsty od dachu. Ja wiem, że to jest auto ze szmacianym dachem, ale moim zdaniem da się to zrobić lepiej, bo to nie świszczy tak, że powietrze wchodzi nam do środka, tylko to słychać jak świszczą jakieś elementy na zewnątrz dachu. Aha, no i wisienka na torcie, czyli starty znaczek AMG na kluczyku. No to nie przystoi w żadnym Mercedesie, a już na pewno nie w tym, za który trzeba zapłacić ponad 1 000 000 złotych. To sprawdźmy jeszcze schowki, a potem zaglądamy pod maskę. I tutaj pod maską mogą być 3 różne silniki. Wszystkie 3 sygnowane logiem AMG. Na szczycie jest testowana odmiana 63, która ma potężne, podwójnie doładowane 4-litrowe V8 o mocy 585 koni. Dalej jest wersja 55 AMG, czyli to samo V8, też 4 litry, ale nieco słabsze, bo o mocy 476 koni. A najsłabsza odmiana to 43 AMG, która ma 2 litry, rzędową 4 turbo o mocy 381 koni. Tak, w nowym Mercedesie SL może być silnik 2-litrowy i jest to zestaw z Mercedesa A45 AMG. I co ciekawe, ten najsłabszy, 2-litrowy SL jako jedyny ma napęd na tył, bowiem pozostałe wersje silnikowe po raz pierwszy w historii w modelu SL mają napęd na 4 koła.
I od razu dodam, że nie jest to napęd jak na przykład w E-klasie AMG, gdzie można odłączyć przód i latać pięknymi bokami. Aha, i ten najsłabszy SL wcale nie jest taki wolny, bo pierwszą setkę robi w 4,7 sekundy. Ale mój testowany SL63 AMG jest znacznie szybszy i pierwsza setka powinna się pojawić po 3,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 315 km na godzinę. Jest szybko. Pora to sprawdzić. Mój wynik to 3,5 sekundy, czyli nawet o 1/10 sekundy szybciej niż podaje producent. Procedura startu robi ogromne wrażenie, auto wylatuje jak z katapulty i to z małym poślizgiem z wszystkich 4 kół. Petarda. Chociaż jeszcze lepsze niż osiągi jest brzmienie tego auta. Obecnie jest to najlepiej brzmiący Mercedes, a wszystko oczywiście potęguje fakt, że mamy ten szmaciany dach, przez który dużo lepiej wszystko słychać. No i z rana można otworzyć dach i posłuchać cold startu, czyli startu na zimno. Coś pięknego. Ja codziennie rano miałem gęsią skórkę. Zapraszam do symfonii. No brzmi jak szatan, genialnie. W kabinie dźwięk jest niestety moim zdaniem podbijany z głośników, ale nie jest on bardzo sztuczny. Co ważne, auto ma też niezłą elastyczność, oczywiście zależną od trybu jazdy. Nie jest najgorzej, prawda? Nieco gorzej jest z prowadzeniem. Dopóki jedziemy w miarę normalnie, to wszystko wydaje się idealnie. Ekstra pozycja za kierownicą, super osiągi, jeszcze lepsze brzmienie i sztywne nadwozie. Ale jak zaczniemy coraz szybciej pokonywać zakręty, to poczujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, samochód waży niemal 2 tony, co mocno czuć, a po drugie, lekko wychodzi przodem przez ten wielki silnik na przodzie. Oczywiście można szybko zarzucić mocniej tyłkiem, ale pierwsze metry są takim dużym zdziwieniem. Dodatkowo mamy tylną oś skrętną, ale tylko 2,5 stopnia, czego ja w praktyce nie potrafiłem wyczuć, a co więcej na parkingu nie wpłynęło to na lepszą zwrotność i średnica zawracania to 12,4 metra. A to jest przeciętny wynik jak na auto, które ma 4,7 metra długości. To, do czego absolutnie nie można mieć zastrzeżeń, to ceramiczne, opcjonalne hamulce. Kosztują 43 000 zł ekstra, ale hamują faktycznie fantastycznie. Tak samo jak i fantastyczne jest oświetlenie, które w ogóle potrafi wyświecić na drodze znaki. Wow! No i dochodzimy do najsłabszej części właściwości jezdnych, czyli do komfortu. To auto nie jest komfortowe, no nic a nic. Auto jest super sztywne i przypomina nam o tym na każdym kroku. Pod względem sztywności czułem się, jakbym jechał właśnie AMG GT, a nie S-klasą Cabrio, czy nawet nie SL-em, a to moim zdaniem błąd. SL zawsze był mocniej nastawiony na komfort, a tutaj tego nie ma.
Powiecie, że to dlatego, że jest to wersja AMG, ale przecież teraz są tylko wersje AMG. Tutaj się mocno zdziwiłem, bo liczyłem, że SL będzie takim idealnym autem, takim Gran Turismo, do takiego fajnego, powolnego objazdu miasta, dach w dół, V8 bulgocze, ale tutaj tak się nie da. Auto jest sztywne i zrywne i ma się nim ochotę ciągle jeździć szybko. A wtedy oczywiście jest szybkie, to znaczy duże spalanie. W mieście zejście poniżej 20 litrów jest praktycznie możliwe, a na trasie nie da się poniżej 10. No dobra, jadąc 90 na godzinę udało mi się wykręcić 9,5 litrów. Przy 120 jest to już 11, a przy 140 około 13 litrów. Bak paliwa ma 70 litrów, ale to nikogo nie powinno dziwić i każdy kupujący to auto jest tego świadomy, że to będzie dużo paliło. To nie jest wada. A jeszcze wracając do jazdy z otwartym dachem, to tym autem można jeździć nawet przy 5-10 stopniach. Sprawdziłem to. Nawiewy działają bardzo sprawnie, a my mamy dodatkowo nawiewy na kark. Niestety nie mogłem doczytać, czy jest to opcja, czy wyposażenie standardowe, ale w tej cenie to raczej standard. No właśnie, porozmawiajmy o pieniądzach. Lepiej usiądźcie, bo cena Mercedesa SL63 AMG zaczyna się od 1 018 000 złotych. Tak, ten SL w podstawie kosztuje 1 018 000 złotych, a mój egzemplarz miał kilka dodatków i jego cena to 1 070 000 złotych. I to jest przeogromna góra pieniędzy. Żeby zobrazować Wam, jak jest drogo, to szybsze o 1/10 sekundy Porsche 911 4 GTS Cabriolet, czyli też 4x4 i też z otwieranym dachem, kosztuje 883 000 złotych, a o 1/10 sekundy wolniejszy Jaguar F-Type Cabrio, też z V8, kosztuje 744 000 złotych. Nowy SL jest bardzo drogi. Mam strasznie mieszane uczucia co do nowego Mercedesa SL. Z jednej strony wygląda jak 1 000 000 złotych, bo w sumie tyle kosztuje, a z drugiej strony ma wnętrze, które nie jest tyle warte i w bardzo podobnej formie jest montowane w Mercedesach kilka razy tańszych. Jakość materiałów jest momentami słaba, czasem coś zaskrzypi, ekran potrafi się zawiesić, a z kluczyka schodzi farba, a przypominam, że jest to fura za 1 000 000 złotych. Dalej mamy fantastyczne osiągi oraz prowadzenie i jeszcze lepszy dźwięk, ale to wszystko kosztem komfortu. To nie jest auto do komfortowego pokonywania 1000 km jak przystało na Gran Turismo. Ja wiem, że to wersja AMG, ale to jest kolejny problem. Są tylko wersje AMG i to aż 3. To też jest moim zdaniem chwyt marketingowy, żeby się chwalić, że ma się SL-a w AMG i to mimo 2 litrów pod maską, bo tyle jest w odmianie SL43 AMG. I żeby było najśmieszniej, to właśnie ta 2-litrowa 43 jako jedyna ma napęd na tył, tak jak do tej pory miał każdy SL, a pozostałe wersje są pędzone na 4 koła. I akurat tutaj Mercedesa, chyba rozumiem, chciał zaoferować auto do jazdy na co dzień przez cały rok. Tylko w takim razie, dlaczego jest tylko szmaciany dach i do tego super bezsensownym rozwiązaniem, jakim jest otwieranie czy zamykanie tego dachu poprzez smyranie palcem po ekranie? I dlaczego ten samochód waży niemal 2 tony? No jedno wiem na pewno. Nowy Mercedes SL wzbudza emocje. Oj, wzbudza. Cześć!